Siemano, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, poniedziałek, nagrywam w poniedziałek, mocy brak, grill, te sprawy, a przy poniedziałku trzeba wypić trochę kawy, będzie dobrze, ja po 4, na rozruch, trochę energii życiowej, na rozruch DeLonghi Cafe Corso, fajny, prosty ekspres, nie znaczy zły, 2 pokrętła, 3 przyciski, 1 wajcha. I wszystko śmiga. Słuchajcie, tu jest sprawa jasna. Klient przywiózł ekspres, ma tą świadomość, że ekspres trafić musi co jakiś czas na serwis i po prostu chce, żebyśmy wykonali kompleksowy przegląd serwisowy. Klient nasz pan, zaczynamy, zapraszam. Kompleksowy przegląd, czyli sprawdzamy wszystko. Rozbieramy. Woda, tradycyjnie. Otwieramy. Tacka, tradycyjnie. Chowamy. Możemy od razu ściągnąć dyszę. Tu już widzicie, byłem szybszy niż ustawa przewiduje. Już śrubki wykręciłem z tyłu, ale zaraz wam pokażę, które. Zaparzacz, do niego wrócimy. Nie ma tragedii, ale zapobiegawczo tu zrobimy porządki, tu zrobimy smarowania, to wszystko zobaczycie. Odwracamy, tu mamy wszystko zdjęte, będziemy jeszcze ściągać tą wajchę, ale to za chwilę. No, już mi się rozbiera w rękach. Kablung na tył. Tu nie ma wielkiej filozofii. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wszystkie wkręty to krzyżaczki, więc jakby nie trzeba mieć za specjalnych kluczy. Krzyżaka raczej chyba każdy w domu, gwiazdkowego krzyżaka. Gwiazdkowy śrubokręt chyba każdy w domu ma. I ściągamy to w następujący sposób. Jak mamy te wszystkie wkręty odkręcone, jeden bok do tyłu, odchylamy. Tu są takie, jak widzicie, 1, 2, 3 zaczepy na dole. 1, 2. To bardzo łatwo w tych modelach schodzi, ciężko tu coś uszkodzić, no ale gdzieś od rana wyje alarm, oszaleje. Herbañado, voy a la playa, había subido la marea. Oszaleje. Drugi bok troszkę trudniej schodzi, ale też wielkiej filozofii nie ma do tyłu, on musi tu zejść z prowadnicy, tu z tych haczyków. Gibu gibu. Tutaj zawsze trzyma, więc o, cyk pyk, cyk pyk. No i kurna, czemu ty tak ciężko schodzisz, chłopie? Wyszło trochę wygłem, ale trudno, wszystko jest. Te ABS-y są elastyczne w tych ekspresach, nic nie połamane, bo byście mnie tutaj zjedli na śniadanie poniedziałkowe. Tył, jak widzicie, sam ucieka, skubaniec. No i co? Zaglądamy mu do brzuszka. Co my tu widzimy? Ano, widzimy tu, w ogóle powiem wam, nie wierzę, od godziny nikt nie dzwonił. Nawet telefon sprawdzałem, czy się nie zepsuł, czyżby chcieli mi dać trochę spokoju, żebym się trochę obrobił. To wie. Ale wracając do bebechów, jak widzicie, albo i nie widzicie, tu jest w miarę czysto. To nie jest stary ekspres, bo wedle zeznań z naklejki na pompie 11 kwietnia 2018, czyli ekspres ma prawie że 5. urodziny. No wiadomo, że pompa jest wyprodukowana trochę wcześniej niż cały ekspres. Więc on jest jeszcze młodszy, niewiele pewnie, ale młodszy. Tu się nic nie dzieje, ale tak jak mówiłem, część klientów, niewielka część, ma tą świadomość, że taki przegląd się przydaje. Nie jest to jakby mus, ale jak chcecie, żeby urządzenie służyło wam długo, no to profilaktykę też warto stosować. Coś na modłę tego jak w samochodach. No ja jeżdżę
co 15 000 kilometrów swoim autem wymieniam olej, mimo że Volkswagen, bo to żadna tajemnica, zaleca bodaj co 20 czy co 25. No, chuchać na zimne też czasami warto, tym bardziej, że ten silnik mój to jest 2.0 TSI. On podobno jest, nie wiem czy akurat ta moja wersja, olejożerny, tak fabrycznie po prostu. Volkswagen tam z tego co czytałem to dopuszcza do pół litra na 1000 kilometrów, co jest w ogóle kosmos. No ale mój nie żre. Ale jakby jak płynnie przejść od ekspresu do Volkswagena, to nie jest oczywiście żadna reklama. Popłynąłem jak zwykle nie w tą stronę. Tu inspekcja nie pokazuje nic, ale będziemy tutaj wszystko ogarniali. Elektronika. Słuchajcie, wiem, kocham to słowo. No nic tu nie widać, no. Kondensatorki całe, niespuchnięte, warystory, nieokopcone, niepopękane. Wszystko jest ok, przynajmniej na pierwszy rzut oka. I teraz co robimy? A może zacznijmy niestandardowo od rozebrania zaparzacza. To jest, w ogóle jest jakiś problem z tymi zaparzaczami, bo klient mnie ostatnio pytał o zamówienie takiego zaparzacza i w dystrybucji oficjalnej, czyli takiej, no, która zajmuje się handlem częściami do wielu ekspresów oryginalnymi, jest 6 tygodni czas oczekiwania, tylko chyba na ten drugi, na ten nie patrzyłem, bo DeLonghi ma generalnie 2 rodzaje zaparzaczy. Jeden jest, o właśnie, jemu się coś przyda, przegląd. Jeden jest z takim wysuwanym tłokiem, a drugi wam pokażę może później, a właściwie za chwilę wam pokażę drugi, żebyście mieli świadomość, jak wygląda różnica. Żeby porównać, bo tym się zajmiemy, bo troszeczkę inaczej się go rozbiera. Ten przed chwilą pokazywałem. Ten ma tutaj takie dwie, też ciężko chodzi. O, takie dwa. No one służą ustawianiu się tego zaparzacza w odpowiednich miejscach. Czyli różnica jest taka, że tu jest taki tłok, a tu są takie... O, z tej strony wam pokażę, z tej strony wam pokażę. No widać różnicę gołym okiem. Dobra, ten idzie gdzieś na bok, ale nie leci mi na ziemię. I teraz słuchajcie, jak to rozebrać? Można sobie na dzień dobry wykręcić sitko, gwiazdka, kręcik na miejsce, jakiś śrubokręt. No i tutaj ja. I już możecie zobaczyć, chociaż to i tak już widywałem gorsze, jaki tu jest syf. W sensie to nie jest bardzo brudne, to jest po prostu zaschnięta kawa. Tu jeszcze widać srebrne, jakby z tej strony jest pięknie. Jak spojrzycie pod światło, no to tu jeszcze te dziurki są drożne. Zaczyna się zaklejać dopiero brzegami, ale bywa, że to sitko jest tak uklejone, że po prostu ledwo woda przez nie płynie. Do mycia. Teraz możemy sobie wcisnąć. Strasznie ciężko to chodzi, to świadczy o tym, że przegląd się i tak przyda. Jak ten zaparzacz tak ciężko chodzi, a bywa, że tak, że nie macie nawet siły wcisnąć tego, to bardzo dostaje winda napędu, do której przejdziemy później. No ale teraz zaparzacz. Tu jest taka zawleczka. Ona trzyma ten element, żeby on nie wypadł. I tą zawleczkę trzeba podważyć i odpiąć. Delikatnie, tutaj się nic na siłę nie dzieje. Cyk, pyk. Z drugiej strony, właściwie to może zróbmy to tak trochę brutalniej. To jest ta zawleczka. I teraz ten element, on czasami trochę ciężko wychodzi. Da się wyjąć, albo i się nie da. To akurat jest zapieczone już w zaparzaczu, czyli jeszcze raz wam pokażę, bo nie wiem, czy to było widać, bo szarpnąłem. Teraz jak ruszyłem, to już wychodzi. Ten element wyciągamy, też do mycia. I teraz cały ten tłok, tą stronę, bo on nam wyjdzie górą, tylko i wyłącznie. Ja sobie biorę jakiś śrubokręt drugą stroną, o, może trochę niżej. O, i widzicie? Wychodzi górą.
Śrubokręt wyciągamy. To wszystko w środku do mycia. Tam trzeba to, bo tam są złogi kawy. I w tych zaparzaczach, zwłaszcza w tych tłokowych, tutaj pewnie zobaczycie, tu nie jest jeszcze źle, chociaż już ciężko chodzi. Te o-ringi pracują, zresztą to chyba widać, że ten dużo bardziej wystaje niż ten się już zużył. One mają, albo się potrafią zwichrować, albo potrafią spuchnąć, rozciągnąć się. No tak to wygląda, ciężko mi powiedzieć, z jakiego to powodu się dzieje. I one powodują jakby to, że one są większe niż ustawa przewiduje i blokują ten zaparzacz podczas pracy. On chodzi, ale coraz ciężej, coraz ciężej. Takim charakterystycznym objawem jest to, że zaczyna się rozsypywać kawa w komorze zaparzacza, bo on się na przykład nie do końca cofa, bo już nie ma siły. Te o-ringi idą do kosza. No tu widzicie, jest brudno, ale widywałem gorsze. Drugi o-ring. Te o-ringi będziemy wymieniać. To są tak zwane wewnętrzne uszczelniacze zaparzacza, ale to po myciu, więc na razie na bok. Dobra, więc to sobie zdejmuję wam to z kadru, bo to wszystko idzie do pucowanka. O-ringi do pokazania dla klienta na bok. Wracamy do maszyny, tylko zróbmy tu trochę sucho, żeby się nie paćkać w błocku. Wracamy do ekspresu. No to jak już zaczęliśmy od zaparzacza, to ciśniemy dalej w tej kwestii, czyli tu mamy prowadnicę zaparzacza, ten element, no takie dwie, widzicie, dwie takie śruby, porządnie kręcone tutaj. Musimy je kręcić, więc kręćmy. Kręć waść, wstydu oszczędź. Pierwszokleta się znalazł. Druga. Hello. Jedziemy. Kręcę na 4 ręce. Mamy to wyciągnięte. Wygląda całkiem nieźle. Tu trzeba to przeczyścić, przesmarować. Tu jeszcze są ślady smaru. No jest trochę brudku, ale tak jak mówiłem, ten klient ma świadomość, że warto profilaktykę stosować. Mamy tutaj teraz, jak to wiecie, problem polega na tym, słuchajcie, że ja na podglądzie widzę dużo ciemniej niż w rzeczywistości ten aparat nagrywa i muszę się bronić przed tym, żeby nie prześwietlać też, więc na przykład jak ja teraz zbliżę, za chwilę zobaczycie, a właściwie zobaczcie od razu, to ja na podglądzie widzę czarną plamę, ale wiem od montażysty, że wy tu widzicie. Poza tym on wyciągnie pewnie te kolory, bo gościu się zna, jak już wspominałem. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Mamy tutaj, wracając do ekspresu, nie do gościu, mamy tutaj widoczną windę napędu, mamy widoczną tą śrubę, po której jeździ to włożone tu i to sobie tak jeździ, huśta się na boki, no tak pracuje winda. Ona wygląda bardzo dobrze, więc nie będziemy jej tutaj ruszać, nawet nie ma za dużo złogów, tu oczywiście będziemy wszystko czyścić i jakby temat zaparzacza i tutaj windy oczywiście nasmarujemy całą tą śrubę, to jest o tyle fajne, że jak tam pokryjecie czy psikniecie smarem w 2 miejscach, no to on już jeżdżąc góra-dół sam się nasmaruje w pozostałych. Kwestie zaparzaczowe, tak to nazwijmy, i windowe mamy z głowy, więc na tyły, panie. A najlepiej, żeby... Coś mi się tu wali. Matko, czym się nie ziemi. Zdejmijmy sobie górę, czyli będziemy mieli lepszy dostęp i trochę widniej. To tak dla was, czyli tu wkręt. Tu wkręt. Raz, dwa. Świnie po pastwisku, wiem, Szymon. Dla tych, co nie wiedzą, co nie oglądają albo nie widzieli wielkiego elektronika w akcji, to
On się tam naśmiewa ze mnie, że targa tymi ekspresami wariat, jak świniami po pastwisku. Odezwał się Kulka Master. Pozdrawiam. Kraina majonezu, czyli Kielce. Ale co ja tam wiem, jak ja pochodzę ze Świętokrzyskiego, no i w Kielcach 5 lat na Politechnice spędziłem. Więc Szymon wie, że ja żartuję. Też jestem majonez albo scyzoryk, jak kto woli. Z pochodzenia. Kolejne 2. I teraz. Nie musimy tu nic odkręcać. Moje ulubione gibu. Jeszcze odkręćmy właśnie. Będzie jeszcze prościej. Poluzujmy też te 2 tu niżej, 2 niżej wkręty, żeby sobie trochę wysunąć ekran, żeby nam ta góra wyszła. Z drugiej strony, z drugiej strony już nawet odkręciłem. I teraz możemy sobie właśnie to, co mówiłem, wyciągnąć wajchę. Delikatnie podważamy. Nie zgubcie tej sprężynki, ona powoduje, że się zaciska ta wajcha tam, bo ona jakby była za luźno, to się obkręci i nie będzie wajchować. I teraz panel lekko do przodu. To jest moje lekko, jakby ktoś pytał. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Strzeliło, bo było sklejone, nic się tu nie wydarzyło. Góra, czapka, czy jak to tam woli. I teraz słuchajcie, nie będę dzisiaj odpalał drugiego widoku z tego statywu, który tu widzicie, bo tu od góry musimy zobaczyć tylko jedną rzecz, a resztę będziemy robili z boku i z przodu, więc ja wam przechylę ten ekspres. Tu tak naprawdę od góry mamy do inspekcji to miejsce i to miejsce, no i oczywiście do wymiany o-ringi tutaj. I to jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o górę. Ten ekspres nie posiada tutaj grzałki, tylko ona jest już tu schowana, więc te 2 rzeczy są tylko od góry, plus regulacja młynka, ale to już jakby na samym końcu. No więc tak, kwestie windy i zaparzacza tutaj leżą gdzieś pewnie w kącie, widzicie. Kwestie o-ringów. Nie chcę wam tych o-ringów pokazywać, wymieniania w normalnym trybie, tylko to przyspieszymy, żeby tego filmu nie wydłużać sztucznie, więc pokażę wam, gdzie musimy się czym zająć. Te 2, jak wspomniałem, od góry. Idziemy na tył. Patrzcie. Patrzcie. Wężyki do pukania, ale tylko widzę do pukania, bo one są czyste. Tu przepływomierz, zaraz go otworzymy, wyczyścimy, zobaczymy, co tam się dzieje. I idąc od góry, te 2 górne, tu o-ring. Te końcówki trzeba sobie obejrzeć w jakimś zbliżeniu, czy na lupą. Ja korzystam z lupy na telefonie, mam też taką lupę tradycyjną. Czy nie ma pęknięć, czy nie ma wycieków. Idąc dalej, tu mamy o-ring w pompie. To jest wężyk od zaworu bezpieczeństwa, który idzie prosto do tacki, bo gdy zblokuje nam się pompa, czy zblokuje się grzałka, zakamieni, no to wtedy tutaj pójdzie to ciśnienie w tacę. To już mówiłem, przepływomierz. To wszystko. I to właściwie z obwodu wodnego wszystko. Dobra, słuchajcie, to zanim się wezmę jeszcze za te o-ringi, to wyjmijmy przepływomierz, bo do niego warto zajrzeć, czyli nie wiem, po co oddaliłem widok, jak wypinamy przewód. On jest tutaj w takiej prowadnicy. Uważamy na ten kabel od czujnika magnetycznego zbiornika. Czy mi ty wyjdziesz ręką, chłopie? Czy mi ty, chłopie, ręką nie wyjdziesz? Wyjdziesz, tylko trzeba cię trochę podnieść, podważyć. On jest na 2 takich, zresztą zaraz wam pokażę. On jest na 2 takich, co ukradli księżyc. Wyjmę go, może będzie prościej. Wody nie ma, bo się zacznie lać. Tu i tak się trochę wody poleje. No tu jest tak mało wygodnie to ściągać. No ale co zrobić? Nikt nie mówił, że będzie wygodnie. Poszła jedna. Jeden wężyk.
Teraz ten w prowadnicy. Poszedł drugi. Z tym wyjeżdżamy. Ja wam pokazuję przepływomierz. Z niego się oczywiście wyleje trochę wody, więc ściera na siebie. To po mojemu tak typowo. Pilnuję baterii, tak zerkam, bo ostatnio nie pilnowałem. Nie wiem, co to mruga. Nieważne. Przepływomierz jest skręcany jak słoik, czyli uważając, żeby nie złamać tych końcówek, tak żebyście widzieli. O, wykonałem taki ruch, patrzcie, składam, rozkładam. Otwieramy, tu są uszczelki, w tym jest jeszcze czerwona, teraz trzeba uważać, bo zauważyłem, że w tych nowszych ta czerwona uszczelka, którą tu widzicie, jest przezroczysta. No i jak nie macie wyczucia, bo ja wyczuwam, że jej tu nie ma, bo za lekko się to skręca, to można skręcić bez uszczelki i będzie śmiesznie. No i teraz nie wiem, jak wam to pokazać. Tu jakiś syfek pływa. Ja to widzę. Nie ma tutaj wielkiej tragedii. Przepływomierz działa w sposób następujący. Za ciężko chodzi ten wiatraczek powinien się zakręcić, jak go tak ruszam, więc wyciągamy. Wyciągamy. Do tego to czysty ręcznik, świeży. Przecieramy. Jeśli by tu było żółto, to trzeba tutaj namoczyć ręcznik w odkamieniaczu, wyczyścić. I tu właściwie tylko dwie rzeczy mogą się w tym zepsuć. Albo ten wiatraczek, on ma tutaj takie czarne 2 punkty, to są magnesiki. Albo ten wiatraczek, o, widzicie jak go wytarłem, jak zapierdziela, się zacina, a on jak się nie kręci, ekspres nie dostaje tych impulsów magnetycznych i po prostu stwierdza, że woda nie płynie, no bo nie wie o tym, że płynie. Albo, to też jeszcze wytrzyjmy, bo tu trochę żółto jest, ale to jest osad tylko. Albo cała jakby elektronika tego elementu jest zaszyta w tej wtyczce. One się czasami gdzieś zaleją od jakichś wycieków, albo po prostu się zepsują jak elektronika. No i tyle. Jak widzicie, zasuwa, składamy. Ja pamiętam, jak to było. Bo przepływomierze można złożyć na różne sposoby, czyli możecie złożyć tak, a możecie złożyć na przykład tak. To zależy od ekspresu. Przepływomierze generalnie rzadko kiedy są produkowane przez producenta ekspresu. Najczęściej to jest generic część. Tak jak pompy, pewnie już widzicie, jak porównacie moje filmy, że te pompy wyglądają dosyć identycznie, zupełnie przypadkowo. To nie jest tak, bo słyszę takie pytania czasami od klientów, że a jaka tam jest pompa? Już pomijam fakt, czy ma 15, czy 16, czy 17 bar, że nie ma to żadnego znaczenia. No pompa jest taka sama, no. W Nivonie i w Jurze są Invensysa, tutaj są ulki. Nie pamiętam, nawet nie zwracam uwagi, najczęściej są ulki w ekspresach. Ulka to nie imię, tylko producent. Widzieliście to na początku, ale jeszcze wam pokażę. Ulka, tu jest akurat model, nie wiem jaki, model E, Type EP5. EP5, one się różnią tam wydajnościami, tu macie opisane, że ona ma tryb pracy, 2 minuty pracy, minuta odpoczynku. Pompa taka chłodzi się wodą ze zbiornika, więc nie działa to. To jest po prostu cewka, tłoczek. Nie będę wam tłumaczył, jak pompa działa, każdy może sobie znaleźć. To jakby wiedza jest w tym przypadku zbędna, ma pompować. Ważna jeszcze rzecz, bo oczywiście mimo, że robię to 10 000 razy, to nigdy nie pamiętam. Na przepływomierzu macie strzałki. Tu jest do góry. Mam nadzieję, że to widać. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Więc to jest wyjście wody. Na tym drugim też jest narysowana, chociaż jej nie widzę. No ale jakby jak tu jest wyjście, to wiadomo, że tu jest wejście. Jak podłączycie odwrotnie, nie powiem wam skąd wiem, to będą się działy cuda z odmierzaniem wody. Także ważna rzecz, a jak wymieniliście przepływomierz i espresso, które robiło się 40 ml, robi się litrowe, albo odwrotnie, bo nie pamiętam, no to sprawdźcie, czy dobrze podłączyliście. Czyli górny w tym przypadku to jest wyjście, do pompy wyjście, nie wyjście do zbiornika. Wyjście, w którym kierunku ma płynąć woda, więc tu jest góra. Więc siłą rzeczy ten ze zbiornika wychodzący to jest, panie, dół. I tak jak widzieliście, jak obracałem tym, on ma tutaj dwa takie
dzióbki i tam są dwie tego samego typu dziurencje. Nie zapominamy o przewodzie, bo nie będzie działać. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o przepływ wody. Tu DeLonghi tego typu ma taki prefilterek. Trzeba go sobie obejrzeć. On tu wygląda całkiem dobrze, bo pamiętajcie, że bardzo często jak się ten prefilterek rozłoży, to już się go nie złoży. Znaczy będzie przeciekał. Cyk, nie ma tutaj syfu strasznego, to nie ruszamy. Można ewentualnie jak jest taki niewielki, tutaj to jest czysto wręcz, to można wypiąć te wężyki i w obie strony go popłukać, nie rozpinając. Da się to zrobić, da się go oczyścić, można od kamieniacza przez niego przepuścić. Ale tu jakby też wracamy do tematu, wspominałem w którymś odcinku, że używajcie ciepłego, takiego mocno ciepłego, nieparzącego odkamieniacza do odkamieniania. Pokazywałem to na przykładzie z bardziej zaawansowanego DeLonghi, to teraz pokażę wam tak. Jak nalewacie zimnego odkamieniacza, woda z odkamieniaczem płynie tu, przepływa przez przepływomierz, przepływa przez pompę, przepływa przez ten wężyk i odtąd zaczyna się właściwe odkamienianie, bo tak jak mówiłem, w zimnej wodzie odkamieniacz ma bardzo małą wydajność. Natomiast jak nalejecie ciepłego, to tak, to odkamienicie, przepływomierz się odkamieni. Ktoś nawet pisał w komentarzach, bo czy to na Facebooku było, nie pamiętam, że doradziłem mu, miał problem właśnie w DeLonghi dynamice bodajże, że no jakby pompuje i cały czas jest na pełni obwód, bo no coś się zepsuło. Ja mówię, pewnie ci się zaciął przepływomierz, tak bez rozrywania, bez rozbierania ekspresu, to możesz spróbować skorzystać z tej metody mocno ciepłego odkamieniacza. Jeśli on się tutaj gdzieś zatarł na jakimś skrawku kamienia albo osadu, to ci to odpuści. No i gdzieś, nie wiem, chyba następnego dnia przeczytałem komentarz. Dzięki, gościu, pomogło, więc pierwszy ruch można wykonać ciepłym odkamieniaczem. Nie musi pomóc, bo mógł się zepsuć, ale może. Obieg wody mamy z głowy, przepływomierz mamy wyczyszczony. To słuchajcie, te wszystkie o-ringi, które pokazywałem, wymieniam. Jak się coś tu wydarzy, to będziemy spowalniać z Patrykiem. Czemu? Albo coś ważnego mi się przypomni, bo nie przedłużając, wymieniam te wszystkie o-ringi i kolejnym krokiem po złożeniu tego wszystkiego, to wam pokażę, jak ja to składam. Tu trochę tych gadżetów się nazbierało. Po złożeniu tego wszystkiego lecimy z odkamienianiem miksturą super magiczną. Pojemnik z o-ringami. Czekt. No i lecimy. Ważna rzecz, jak tu odepniecie, to się zacznie lać woda z grzałki. Trzeba mieć to w świadomości. Brawo! Jak ja czegoś nie rozrzucę, to bym chory był po prostu. Po prostu bym się pochorował, jakbym czegoś nie rozpieprzył. Masakra. Chłopie, ziemnioki kopać, a nie ekspresy naprawiać. Nie ma wody na pustyni. Pewnie się trzyma, bo góra jest zatkana i nie pociągnie. A wielbłądy nie chcą dalej żryć. Nie polało się. Super. Ostatni będą pierwszymi. Widzicie? Wymienione o-ringi. 4 sztuki. Czyli raz, 2, 3, 4. Tyle w temacie. Tu posprawdzałem, czy się trzymają te wszystkie wężyki, żeby tu nic nie spadło. Tutaj to już rozbieraliśmy. Przy pompie jest ok. Słuchajcie, idę umyć bawitka. Moje gadżeciki, o-ringi używane
na bok tam, gdzie użyte części, zawsze do wglądu dla klienta. Myjemy, targamy jak świnią. Już zawsze będzie mi się Szymon z tym powiedzeniem kojarzył. Jeszcze jedna ważna rzecz, może wam to pokażę. Tylko tak, musicie sobie zdjąć panel, uważając na tą taśmę. Połóżmy go sobie na górze. Tu jest zawór wody. Dokładnie rzecz ujmując, zawór gorącej wody pary. O-ringi tu można wymienić. Tu też można wymienić, zaraz to zrobię. Zróbmy to od razu, nie róbmy zaraz. Natomiast co do samego zaworu wody, one psują się w taki sposób, że w którymś psują, zużywają, nie psują, to ciężko mówić o psuciu. One w którymś momencie, jeszcze chyba jesteście za wysoko, ten o-ring wymieńmy, a w tym czasie będę mówił. Ten zawór w którymś momencie może mieć taki objaw, poza rozszczelnieniem się tu na przyłączce, może mieć taki objaw, że to brud, myślałem, że jakiś się tu używany zapodział. Nie, jest ok. Czy nie jest ok? Dobra, nie podoba mi się on. Nie ryzykujmy. W którymś momencie, jak ten zawór te o-ringi ma takie dwa duże czarne o-ringi w środku, może zacząć przepuszczać podczas parzenia kawy. Objawia się to tak, że najpierw zacznie wam tu trochę pokapywać w trakcie parzenia kawy, a w którymś momencie może zacząć się już po prostu lać i wtedy część ciśnienia będzie uciekać tędy, niż będzie szła do kawy i kawa będzie lura, panie. Ale ten zawór da się rozebrać, ale to jest ryzykowne. Pękają tam z tyłu takie zawleczki, więc jeżeli nic się nie wydarzy, to go nie ruszamy. Oczywiście tutaj jak najbardziej wymieniamy o-ring, bo to tylko w wężykach, nie tym człowieku. Więc to zróbmy od razu. Czarnego o-ringa wyciągamy, a wkładamy takiego, jakiego mamy. Ja mam silikonowe, akurat czerwone, ale to jakby no matter. Grunt, że ma działać. Wciskamy. Można sobie trochę assecuration, śrubokrętation. Wkładamy. To samo tu z boku. Nie mów do mnie z boku. Nie wiem, czy tam go widać, pewnie go widać, a ja go jak zwykle nie widzę. Wyciągamy sobie jakimś szpikulcem, tylko delikatnie, żeby nam tam nigdzie nie wpadł. Wyciągamy węża, można go sobie tu trochę podważyć, żeby ładnie wyszedł. O. Wyciągamy o-ring ze środka. Widzicie, no robię to któryś raz z kolei, dopiero teraz mi się o nich przypomniało, jak zacząłem mówić o zaworze wody. Tego jest zawsze najciężej wyjąć z kubańca, ale jest. Czerwony na dzióbek. I teraz tu już trochę tak na czuja. Ale tu wszystko ładnie wchodzi. No i już tu do włożenia zawleczki potrzebuję specjalistycznego narzędzia zwanego pensetą. I tam tak po ciemku, bo normalnie bym tu taką landarą przyświecił, żebym wszystko widział, ale damy radę, dopychamy, sprawdzamy, siedzi. A tu się okaże po odkamienianiu, czy musimy zaglądać do tego zaworu, czy nie. One nie psują się jakoś, nie zużywają się jakoś łatwo, więc to na razie niech tak leży. A ja idę, biorę dzidę i idę to wszystko myć i zaraz do was wracam. Umyte, wypucowane, wypolerowane, żeby nie być gołosłownym. Mamy to. Tu są pewne zaciemnienia tego plastiku, no ale pamiętajcie, że to nie jest nowe. Zawleczka, zaparzacz, jeszcze mokre. Widać różnicę, nie? No tak średnio bym powiedział. Prowadnica zaparzacza, zaraz będziemy ją montować. No i nawet nie wiem, jak się ta część nazywa. To jest ten element, który tam wchodzi od spodu. Więc składamy to. Jeszcze by wypadało tu trochę ogarnąć. Zróbmy sobie tu porządek. Tu nie będziemy na razie tego czyścić jakoś super. No tutaj to oczywiście przetrzemy, bo tu już potem nie będziemy mieli dostępu.
Więc szuruburu, tak nie będę podkradał Szymonowi tego. A zawsze mi się podobało to jego szuruburu. To nie moje, przepraszam. Ukradłem, już nie będę. I ja teraz robię tak, trochę maziaja. Tu sobie posmarujmy, bo to są ślizgi. Więc je tutaj pomiziajmy trochę. Jak zgłupiejecie, bo ja wiem jak to włożyć, ale jak zgłupiejecie, bo ja też czasami głupieję, no to dobrze jest sobie przymierzyć zaparzacz. Góra jest zawsze z tym jęzorem. Jakby wiadomo, że coś nie tak. Wkładamy. No dobra, jeszcze wiedźmy tu, słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie, lubię słowo, słuchajcie. Piosenkarz to ze mnie żaden. Wiedźmy tutaj wichurą. Chodź tu, ptuś. O Boże. Trochę tutaj chociaż tego pyłu. Zbierzmy. Bierzemy, masz, no i teraz tak. To też charakterystyczne jest, że ten cyngielek jest zawsze u dołu. Taki zatrzask. Przykładamy na te śruby. Na razie spada. Trzeba sobie obie te śruby przygotować. Trzeba sobie przygotować wkrętak. Torx duży, nie wiem jaki. Taki, co pasuje. I teraz ekwilibrystyka, można sobie zrobić to w taki sposób. Wjechać sobie tu. Teraz nam ta wkręta nie wypada. I teraz, nie wiedząc co robię, bo nie widzę, nakładamy. Nie wiem czy trafiłem, ale zaraz się dowiem. Dokręcamy. Nie do oporu, żeby równo szło. I teraz dolną już dojeżdżamy małpę. It's a hard work. Dojeżdżamy dolną, dojeżdżamy górną. Mogłem sobie popsikać od razu smarem windę napędu, ale oczywiście zapomniałem, więc zrobię to teraz. Smar trzeba zawsze zamieszać. Tu nie trzeba dużo, nie przesadzajcie. Tu trochę i tu też na śrubę trochę. Jak wspominałem wcześniej, to się rozprowadzi podczas pierwszego uruchomienia. Będzie dużo ciszej chodzić. I tyle. Sprawdzamy, to sobie pracuje. To nie zdziwcie się, że to chodzi, bo to ma tak chodzić. To nie jest sztywne połączenie, takie mega na sztywno. Więc teraz sobie złożymy zaparzacz, więc ekspres czarne tło odsuwamy. Mamy wszystkie elementy zaparzacza. Też chcę wam to dokładnie pokazać. O. Żeby nie pomylić, musicie pamiętać, że to idzie tak i to idzie tak. Tym elementem do przodu. Inaczej wam się to zresztą nie złoży, ale najpierw idą oba o-ringi. Jeden, nowe oczywiście, to chyba nie muszę powtarzać. Drugi, maziaj. Nasmarujmy, one się wtedy łatwiej ułożą. Nie będzie ryzyka, że coś tu się uszarpie, chociaż i tak nie powinno, ale dmuchajmy na zimne i odwróconej kolejności. To wjeżdża do środka. Trzeba to spasować. Trzeba to, jak mówię, spasować, więc... Czy ja to dobrze wkładam? Dobrze wkładam, no przecież dobrze wkładam, jeszcze mam całe łapy w smarowidle. Więc pozwólcie, że ja sobie spojrzę. Nie pasuje, słuchajcie. Nie pasuje, to nie jest od tego. O. Do końca. Ciężko to coś chodzi. Może jeszcze ważnej rzeczy zapomniałem. Nie trzeba, ale można to robić. Wyjmijmy to z powrotem. Jeszcze warto tutaj tą komorę przesmarować. Bo jednak tego smaru na uszczelkach było mało.
to się i tak wypłucze, a tam, gdzie ma zostać, zostanie. Ciepła woda wypłucze nam maziadło. Poza tym jest dopuszczone. No tak, z tej strony jak włożysz, to bankowo zadziała, gościu. I jeszcze raz. Celujemy. No tu jest taka zabawa na wyczucie. O, i teraz zobaczcie już, właściwie mogę, żeby wam zobrazować różnicę, mogę małym palcem to wciskać. Jesteśmy z tyłu. Sitko sobie przykręcimy na końcu, to nie ma znaczenia. I teraz, tak jak mówiłem, tą stroną dopychamy sobie i zawleczka musi iść w tą stronę, z tego co pamiętam. Nie w tą stronę, w tą stronę. Ja nie żartuję, wie pan, bo ja wszystkie serwisy, jakie ja znałem, co naprawiają krupsa, to już dawno nie naprawiają też. Musi pan poszukać autoryzowanego. Takich krupsów to odbieram po 5 dziennie telefonu. I zawsze jest pytanie, dlaczego nikt nie chce tego naprawiać. Nakładamy. Trochę było walki nierównej. To się musi tak ładnie tutaj pod te czarne, może jeszcze bliżej was dam, pod te czarne listki, które są częścią tego elementu, ta zawleczka musi wejść z jednej i z drugiej strony, a to musi sobie tu luźno pracować. Udało się. Udało się. I teraz zaparzacz właściwie zero siły, jest jak nówka sztuka. Wszystko ładnie chodzi, już widzicie, nie muszę się, nie trzęsę się, więc siły nie używam i tak to ma pracować. Tak to ma pracować. Patrząc na, kończąc temat zaparzacza, dokręcamy siteczko. I teraz trzeba będzie go już trzymać, bo on tak lekko chodzi, że ja nie dociągnę tego wkrętu, bo mi się wciśnie. Dokręcamy. No i co, słuchajcie, zaparzacz na miejsce. Tak się wkłada zaparzacz w ekspresie DeLonghi. Klik. I co? Nalewamy mikstury. Załóżmy jeszcze ten panel, może tak. Włóżmy tackę w tej kolejności. Tylko co ja zrobiłem z tą tacką? Panie, widział pan tackę? To jest nam na razie niepotrzebne. Tacka. Tu są fusy jakieś jeszcze klienta. Wyrzućmy. Robimy wjazd. Zamykamy. Odpalamy. Teraz sobie załóżmy panel. Tak jak być powinien. Ja z reguły tego panelu nie zakładam, tylko go gdzieś kładę obok, no ale niech to jakoś wygląda. Ważna rzecz. Też wam pokażę przy zakładaniu panelu. Przy zakładaniu panelu, może tu. Przy zakładaniu panelu, tu są takie prowadnice, tu jest jeszcze od drzwiczek zawias. Jakby dół do panelu musi wejść pod to. Przy tym te uszy, nie wiem czy widzicie, te uszy wchodzą w te otwory. Jeszcze może zjadę niżej. To jest bardzo nienaturalna pozycja do wkładania tego, no ale spróbujmy, uważając, żeby tam nie urwać tej taśmy, bo będzie lipa. Jako tako weszło. Zostawiam was. Pokażę wam jeszcze, jak się włącza odkamienianie. Do odkamieniania potrzebne będzie włożenie nam wajchy. Idę po miksturę. Ja jeszcze robię taki trik, jak odkamieniam, to ten tak wyglądający wiecznie, bo bardzo, no zresztą po to jest skonstruowane, że można sobie wody dolać tędy, ale przez to chlapiemy po tym i to tak obrasta kamieniem. Jest taki protip prosty, jak odkamieniam. Ja zawsze leję, tak jak już niejednokrotnie wspominałem, czubato. Wrzucam to sobie do środka i jak zaleję to ciepłym odkamieniaczem, to przy okazji mi zmiękczy kamień na tej pokrywce. Siłą rzeczy mam 2 pieczenie na jednym ogniu. Dobra, odkamieniamy. Jeszcze chwila i będziecie patrzeć na debila. Obecny, mikstura. Polecam się sztachnąć oparami od kamieniacza. Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina.
wyczyści wam gałki oczne od spodu. Trzeba uważać, co prawda. No zdrowe to na pewno nie jest. No ale aż zatyka. To jeszcze taka ważna uwaga, bo ktoś tam pisał w komentarzach z was, że za gorący ten odkamieniacz szleje. Pamiętajcie, że u mnie jest chłodno, więc ten efekt parowania, ta woda, mogę do niej ręce włożyć, no chociażbym nie chciał, bo jest dosyć mocny od kamienia, żeby mi paznokci nie odkamieniło. Tutaj ten efekt pary u mnie w firmie jest dużo większy, bo jest po prostu chłodno. Co za chwilę zacznę doceniać. Odpalamy maszynę. Maszyna ma być teraz centrum uwagi. Ja się tutaj tylko tak No i co, słuchajcie, tu jest nic nieważne. Ważne jest podłożyć coś, ważne jest sobie to wysunąć, ważne jest sobie to wsunąć. Odpalamy. Panel sobie wisi, ale się trzyma. Ja już słyszę, że ona ciszej chodzi, a ona teraz robi pierwszy przelot po całej windzie, więc się nasmaruje. I teraz się okaże, że ten ekspres nie grzeje, bo nie sprawdzałem, bo ważne jest włączyć ekspres. Włączyć, sprawdzić młynek, jeśli oczywiście nie ma wycieków żadnych, żeby nie narobić większej buby. No bo tak, wymienicie o-ringi, wymienicie wszystko, zrobicie 2/3 przeglądu, a potem się okaże, że jeszcze jest młynek walnięty, jeszcze jest coś walnięte i przekraczamy wartość ekspresu, więc wracając, ten dźwięk jest normalny, pamiętajcie, że rozbieraliśmy przepływomierz, z niego wylaliśmy wodę, więc w rurkach jest powietrze. Jeśli takowy dźwięk był, zanim rozpoczniemy odkamienianie, puśćmy trochę wody tędy. On się zaraz uciszy, poleci trochę pary i on już, tu się nic nie dzieje. Ważne patrzeć przy pierwszym uruchomieniu, mogliście jakiś błąd popełnić. No i nawet powiem wam, jak powiedział, tak jest. Coś tu kurczę chlapie, ale jeszcze nie wiem co. Ostrożnie, bo ekspres jest do prądu podłączony. I to jest ważne zawsze przy pierwszym odpalaniu. Mogliście mieć uszkodzoną uszczelkę w transporcie, mogliście... No wiele rzeczy może się wydarzyć i tu się właśnie tak dzieje, nawet jeszcze widać. Ja zaraz wyłączę z prądu ten ekspres. Co prawda tu sobie kapię w bezpieczne miejsce, ale dokładnie w tym miejscu, tak, zrzuć na siebie ekspres z odkamieniaczem, ze wszystkim. Czekajcie, bo ja muszę się tu rozkminić. Widzicie? Tu jest mokro i tu cały czas kapie. Więc teraz dwie wersje. Pierwsza wersja, najważniejsza, wyłączyć go z prądu. Mamy dwie wersje. Albo jest to kolanko już trzepnięte, ale raczej leje się z uszczelki, więc albo przeciąłem uszczelkę podczas wkładania. Zdarza się. Wytrzyjmy, bo to kapie odkamieniacz. No co, musimy tak, z prądu wyłączony, najważniejsze. Może prysnąć. Jezu, jak mnie przestraszyło, a to tylko... Zawsze jak przy ciepłym ekspresie ściągacie wężyki, zejdźcie z linii ognia, bo tu może zasłońcie sobie twarz, najlepiej używajcie okularów. O, widzicie, co tu się dzieje? Świeże spodnie założyłem, odkamieniaczem polane, bo tu grzałka jest gorąca, no i w niej jest trochę ciśnienia. I teraz zaraz się dowiemy, czy z tą uszczelką było coś nie tak. Słuchajcie, nie widać, no ale to najprostsza metoda. Włóżmy nową. Tu oczywiście trzeba powycierać, żebyśmy potem widzieli, czy dalej coś się dzieje. Włóżmy nową. Może trochę niżej, może trochę w tą stronę, ale chyba dobrze widzicie. To w takim razie pójdźmy w nową czarną dla odmiany. Mam i takie. I poturlajmy ją po biurku. To jest ważne. Wymiany uszczelniaczy zawsze trzeba wszystkie te przyłączenia, te, które ruszaliście, te, których nie ruszaliście, posprawdzać. No bo to jest tylko guma, silikon w tym przypadku. I też ważne, wyłączcie prąd, bo jakby jak sobie dotkniecie podczas włączonego ekspresu tutaj tego kobelka, no to ja już wielokrotnie sprawdzałem, co się dzieje i no jakby wam koń przykopał. A ręka piecze, jedyny plus, że kawy się już nie chce pić tego dnia. Ale to taki marny plus.
Coś tu nie dochodzi. Może jest ta złączka szepnięta. No co jest? Co tu się dzieje? Czemu ty nie chcesz wejść? Wyjmijmy uszczelkę jeszcze raz. Delikatnie. Tak, wiem, robię to dziobakiem, ale on nie jest ostry. On tylko na taki wygląda. To jest bardziej do wyciągania czegoś. Jeszcze raz. Równo. O. Coś się zdaje, że się weszło. I teraz odpalimy ekspres tyłem. No kurczę, coś tu nie gra. O, chyba teraz doszło. Zawsze ta uszczelka może się przy takim wkładaniu podwinąć. No i może się ściąć, no tak wiecie, no trzeba było ją pod lupą obejrzeć, ale szybciej jest wymienić, to nie są drogie rzeczy. Tu mamy wytarte, tu mamy wytarte, tu mamy wytarte. Będę ekspres, tu jeszcze może pod ekspresem wytrzyjmy. Będę ekspres przekręcał w tamtą stronę za chwilę. Obserwujemy to miejsce, tylko jego nie widać. To więc obserwujemy to miejsce. Ja sobie podłożę z drugiej strony. I ogień. I patrzymy. To można schować. Uważajcie. Nie zabije was chlapnięcie odkamieniaczem w oczy, ale to jest bardzo mało przyjemna zabawa. Pięknie chodzi winda. Nie wiem, na ile to mikrofon odda. Płynnie, bez strzelania, bez niczego. A strzelała tutaj. No dobra, to odkręcamy tą wajchę i patrzymy. No i widzicie, coś było nie tak z uszczelką. Wszystko jest ok. Tu coś jest, jakaś kropla wody, ale to chyba chlapnąłom, bo nic nie kapie. Sprawdźmy to jeszcze raz. My już odkamieniamy ten ekspres. On ma automatyczny program odkamieniania. Nie, tu się nic nie dzieje, to musiałem chlapnąć albo ręką, albo stąd po prostu prysnęło. Czyli tu mamy ok, tu mamy ok, u góry jest ok, już musicie mi uwierzyć na słowo. Na złączce pompy jest ok, pamiętajcie, on jest do prądu włączony. Takie zabawy tylko dla doświadczonych. Bo podobno elektryka prąd nie tyka, ale ja bym tak za bardzo nie zawierzał tej teorii. Dobra. Ja jeszcze pozwolicie, że sobie sprawdzę palcem tutaj nie ma nic, bo tuśmy też wymieniali o-ring i zajrzę sobie tu. Tuśmy też wymieniali, wszystko jest jak najbardziej ok. No to dobra, tak jak widzicie, trzeba sprawdzać. Wszystkie nowe uszczelki, ta od razu do śmieci. Jakiś wada produkcyjna, uszkodzenie, w ferworze walki mogła wam się gdzieś zapodziać używana uszczelka. Trzeba to sprawdzać. No. Raczej używana to marne szanse, bo ja od razu albo tu do torebeczki na kubkę, tak jak te wyjęte stąd, i potem do torebeczki i do pokazania dla klienta. I jak klient nie chce sobie zabrać, najczęściej nie chce tych części, chociaż są tacy, co chcą, i o dziwo kobiety najczęściej zabierają infuzory, grzałki. I don't know why. Jak odpalić odkamienianie, mimo że nie zgłasza? Tu mamy przycisk odkamieniania. W tym modelu DeLonghi, w większości modeli DeLonghi, tych takich już nie takich najbardziej skomplikowanych, jest to banalne. Przytrzymujemy ten przycisk płukaj i ten znaczek to jest znaczek odkamieniania. Też wam jeszcze pokażę. Jak go wciśniemy raz, to on przepłucze grupę, a jak go przytrzymamy, to w którymś momencie zacznie mrugać. Oczywiście nie widzimy, bo tak palucha przywaliłem, że zapalił się. Tu zaczynają mrugać kontrolki i one nas proszą ewidentnie o przekręcenie. One mówią do nas: Tadeusz, wajchę przełóż. I ogień. Odkamieniamy i właściwie, jeśli nic się nie wydarzy, składamy go, testujemy i naprawa gotowa. Siema, zmiana outfitu. Po odkamienianiu wyregulowałem młynek, wypadła mi sprawa prywatna, musiałem stąd uciekać, dlatego mamy następny dzień. Nie przedłużając już całego tematu, ekspres jest umyty, wypucowany, no ale trzeba wam pokazać, czy perun działa. A perun działa. Kawę
Pokrętło ilości kawy do połowy, pokrętło ilości mocy kawy u mnie zawsze na Power Max. Mielę, panie. To jest pierwsza kawa po umyciu ekspresu. No ale nie przewidywałem tutaj żadnych wybuchów, bo proces odkamieniania na tym moim mocnym takim środku przeszedł. Młynek też tylko delikatna korekta. No i właściwie kawa broni się sama. Nic dodać, nic ująć. Jak widzicie, puenta jest taka, że ekspres automatyczny nie musi kosztować 1 000 000 złotych, żeby zrobił nam dobrą kawę. Jasne, będą różnice. Są ekspresy, które robią to lepiej, są ekspresy, które robią to gorzej, ale każdy sensowny, taki nie mówimy tutaj o jakimś marginesie, totalnej już tanizny chińskiej, każdy ekspres z tych popularnych, jeśli jest wyczyszczony, wszystko jest szczelne, wysmarowany, wyregulowany, wszystkie sitka, wszędzie jest odpowiedni przepływ wody, pompa daje radę, zrobi nam tą kawę na akceptowalnym poziomie, będzie można o niej powiedzieć, widzicie, ta krema, już trochę gadam, cały czas jest, ale ponieważ ja to robię na kawie testowej, to ja się napiję kawy Coffee Doctor, o której info znajdziecie na Facebooku, na grupie naszej. Parę ogłoszeń parafialnych, wspomniana grupa na Facebooku, linki w opisie filmu. Zapraszam, pomagamy sobie, dyskutujemy, śmiejemy się. Tam o wszystko możecie zapytać, nie ma głupich pytań, pomożemy. Oczywiście subskrybujcie, jak się podobało, łapa w górę, jak się nie podobało, łapa w dół. Kolejny film we wtorki bez dubli, w soboty jak zwykle o 16:00. Jakieś materiały ekstra będą się trafiały, tak jak był unboxing tego aparatu. Dla jednych nudne, dla drugich śmieszne. Wolność Tomku, nikt nie musi oglądać. Trochę urozmaicą ten kanał. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, rośniemy w siłę. Na ten moment w weekend pykło 1000 subskrybentów. Pracuję nad tym, żeby zrobić live'a, no ale muszę to ogarnąć, to nie jest takie proste, zwłaszcza jak całymi dniami targa się ekspresami, a jeszcze trzeba znaleźć czas na życie, trzeba znaleźć czas na te wszystkie technikalia. Życzę wam smacznej kawusi, bo ta jest smaczna. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.